Kochani, ale wy nie macie oszczędzać, wy macie żyć pełnią. 12 godzina drineczek, prawie 100 kg wagi i tak dalej. Ja miałem wiedzę praktycznie tą samą, co teraz. Jeżeli chcesz gdzieś mieć efekt, musisz zrobić dużo więcej niż ty z wczoraj. Że nastały inne czasy, tak to wszystko teraz się szybciej dzieje i łatwiej i prościej. Medytuj, kochaj siebie, afirmuj. Przepraszam bardzo, ale z czym do ludzi? Inaczej mrok to jest jedynie brak światła. Mówię teraz trochę jak krowie na rowie, ale tak to wygląda. Jak idziesz do pracy i masz swój zakres obowiązków, to musisz się wszystkiego nauczyć. Zacznij od stworzenia swojej własnej mapy. W dzisiejszych czasach pokochaj siebie nic nie znaczy. Z każdą windą, z każdym pokojem i z każdym oknem, to dalej będziecie mieć pewną niewiadomą. Ja to się odciąłem od swojej całej rodziny, bo oni to są wampiry energetyczne i ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Zawsze ja powtarzam, zmiana może być szybsza niż mrugnięcie okiem, ale z reguły, żeby to wszystko sobie przetasować i tak dalej, no to trochę czasu wymaga procesów i pracy nad sobą i bardziej nie myślenia, tylko odpuszczania i obserwowania przede wszystkim. To słynne bycie obserwatorem, czyli nie wchodzenia w sytuację, tylko przyglądanie się z boku. Możemy wiele rzeczy powiedzieć i wy znacie wszystkie te regułki, tak? O czym masz myśleć, jak masz się czuć, czym masz się zajmować i tak dalej. Wy to znacie, ale to często nie działa. Więc trzeba wejść w pewnego rodzaju proces, gdzie poznajecie i zaczynacie się dowiadywać, o co chodzi, czy w was, czy w rzeczywistości naokoło. To jest jedna taka z najważniejszych rzeczy, od których mało kto zaczyna w ogóle, a to jest najważniejsza rzecz na świecie. Zacznij od stworzenia swojej własnej mapy. Ale to jest ten proces mniej więcej, tak? Znaczy, o którym teraz też zaczęłaś mówić, że... Znaczy, no jest jeden z elementów, słuchajcie, no jak idziecie do pracy, tak, zaczynacie swoją pierwszą pracę, ile jest rzeczy, których musicie się nauczyć. I teraz pomyślcie, że nikt was nie uczył wychowywać dzieci, nikt was nie uczył zakładać związku, nikt was nie uczył, jak dbać o siebie emocjonalnie. Jest kupa rzeczy do zrobienia. I dopóki tego nie zrobimy, nie stworzymy sobie swojej własnej mapy, tak jak mamy na przykład plan budynku i drogę ewakuacji z każdej jego strony, dopóki my nie będziemy mieć takiej mapy, to zawsze będzie coś nie tak. Możemy przeczytać 1000 książek, możemy cytować każdą definicję, a dalej będzie albo brakowało pieniędzy, albo brakowało zdrowia, albo będzie brakowało związku, zawsze czegoś będzie brakowało. Więc dopóki nie uzupełnimy całego tego planu budynku z każdą drogą ewakuacji, z każdymi schodami, z każdą windą, z każdym pokojem i z każdym oknem, to dalej będziecie mieć pewną niewiadomą. I jak jest ta niewiadoma, to coś nie działa, po prostu. Więc mówię teraz trochę jak krowie na rowie, ale tak to wygląda. Jak idziesz do pracy i masz swój zakres obowiązków, to musisz się wszystkiego nauczyć. Jeśli masz procedurę, świetnie, jest ci łatwiej. Jak nie masz procedury, jest ci trudniej, bo musisz testować. Nie? Kto z was był w pierwszej pracy z procedurami? Dajcie znać. Jest łatwiej, prawda? Bierzesz do ręki instrukcję i mówisz: punkt pierwszy robię to, punkt drugi robię to, punkt trzeci wysyłam e-mail, punkt czwarty rozmawiam z klientem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie ma procedur, to ten proces trwa dłużej, bo najpierw musisz zobaczyć, co działa w twojej pracy, musisz potestować, zachować się inaczej, powiedzieć co innego, stworzyć innego maila, inaczej się ubrać, inaczej popatrzeć, a dopiero potem tworzysz procedurę i to też jeszcze nie jest koniec procesu, bo potem sprawdzasz, czy ta procedura rzeczywiście działa i czy inni mogą ją odtworzyć. Jak inni mogą ją odtworzyć, to znaczy, że masz sukces. Jak inni nie mogą odtworzyć, to znaczy, że sukcesu jeszcze nie ma. Więc dopóki nie masz mapy, nie wiesz dokąd iść, dokąd uciekać, gdzie się chować albo jak się przemieszczać, po prostu. I prawie nikt o tym nie mówi, nikt się tym nie zajmuje. Każdy mówi: wyznaczaj cele noworoczne, pracuj z czymś tam, medytuj, kochaj siebie, afirmuj, tak? Ale przepraszam bardzo, ale z czym do ludzi? Bo ja wiem, co ja mam afirmować, tak, jestem bogata, jestem bogata, jestem bogata, ale jak ja mam przekonania na temat pieniędzy, jak ja się czuję w stosunku do pieniędzy i tak dalej, tych elementów jest więcej, więc no.
wracając do tego, o czym powiedziałam, ponad 90% ludzi nie wie, od czego zacząć. No i zaczynamy od zrozumienia siebie. Tylko że zrozumienie siebie to nie jest siedzenie przy kawie przez 10 minut dziennie i się zastanawianie na czym, jak wygląda moje życie, co ja chcę, czego nie chcę, czy muszę zostać z partnerem, czy odejść od partnera i tak dalej. To jest trochę co innego. U niektórych zajmuje to trochę więcej czasu, bo to jest takie emocjonalne poznawanie siebie, to jest energetyczne poznawanie siebie, absolutnie nie przez myśli. My posługujemy się tym językiem, bo taki znamy, ale im wzrasta bardziej nasza wibracja, tym jesteśmy w stanie się komunikować ze sobą przez inny pryzmat, przez inny poziom, prawda? No bo tutaj mamy już relacje z ciałem, relacje z duszą, inspiracje ze źródła i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw poznać siebie, a dopiero potem próbować innych rzeczy, tak? Znaczy w sensie, czy ta procedura mi działa. Ona zawsze będzie działać, jeżeli macie dobrą tę mapę stworzoną na początku. Dokładnie tak, tu piszę. Jak ja słyszałem kochaj siebie, za każdym razem głośno mówiłem, a co to znaczy? No dokładnie. Dokładnie, w dzisiejszych czasach pokochaj siebie nic nie znaczy. Nic, bo co znaczy pokochaj siebie? Każdy mówi, ja kocham siebie, no ale gdybyś kochała siebie, to twoje życie, uwierz mi, wyglądałoby inaczej niż wygląda. Tak. To jest to. I dlatego my robimy to inaczej, bo to jest takie na przykład wchodzenie. Znaczy chcemy was zainspirować do tego, żeby robić inaczej, po to jest ta grupa, żeby pokazać wam, żeby odwrócić wszystko, co robiliście do tej pory, tam gdzie wam nie działa w życiu. Ja na każdym webinarze przypominam, to zdjęcie moje sprzed 5 lat, czy tam 7, gdzie miałem 12 godzina drineczek, prawie 100 kg wagi i tak dalej. Ja miałem wiedzę praktycznie tą samą, co teraz. Może nie wiedzę, informacje miałem, praktycznie te same, co teraz. Ale co z tego? I dopiero ten program, który tutaj widzicie, to zmieniło ten powrót, bo czasami jak się zbyt dużo już wie, i to jest największy problem duchowości tak zwanej, że my myślimy, że już tyle wiemy, i głupio nam się, tak naprawdę wstyd nam cofnąć się do tyłu i zacząć robić coś z tym, no przecież jestem tylko ja, jestem Bogiem, co ktoś mi tu będzie gadał. No fajnie, tylko że pamiętajcie, że tu mamy kompana takiego, który tym wszystkim zawiaduje, w sensie w dalszym ciągu zawiaduje. I on nie jest waszym wrogiem, on jest waszym przyjacielem. Nazywa umysł. Trzeba umieć się z nim zaprzyjaźnić, nie? Trzeba wejść w takie konkretne procesy, czy metody, czy techniki, żeby ten umysł działał na naszą korzyść, bo na razie to co zostało wyliczone, 95% twojego dnia jest nieświadoma, jest budowana nieświadomie. Bo oczywiście się nie zgadzamy z tym, bo to mój ulubiony przykład, tak jakby ktoś przyszedł teraz do ciebie, znajomy, wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie przyjaciel albo przyjaciółka, ten, kto jest tobie najbliższy i mówi, wiesz co, ale ty się zachowujesz jak swoja matka. I co masz ochotę zrobić? Walnąć go w łeb, nie? Ja na pewno nie. No i właśnie, podświadomość nazywa się podświadomością, bo jest poniżej tego, co my świadomie widzimy i rozumiemy. Absolutnie nie ma tam żadnej logiki, którą my dzisiaj byśmy stworzyli. To, co my dzisiaj myślimy na głos, do siebie mówimy, czyli następnym razem muszę być spokojniejsza, że rzeczywiście za szybko zareagowałam, albo ten ktoś inny chyba miał rację, nie ja i tak dalej. To jest efekt wtórny. Podświadomość już wcześniej wykreowała wydarzenie. I nie mamy na to wpływu. I każdy z nas tak ma. Więc chodzi o to, żeby tak zaprząc ten umysł, żeby on nie musiał, że tak powiem, nas bronić na siłę, a mógł nam towarzyszyć we wszystkim, co potrzebujemy. Słuchajcie, i to mówię, to nie jest tylko teoria, bo takich osób jak Żaneta jest dużo, które przez ostatni rok z nami były i praktycznie u większości są takie zmiany mniejsze lub większe. My często pokazujemy, gdzieś tam dzielimy się też tymi opiniami pozytywnymi po to, żeby was zainspirować. Tak naprawdę też wystarczy, żebyście słuchali chociażby dzisiaj tego live'a za darmo. I jak to zrozumiecie, to już jest bardzo dużo. To jest ogromny krok, gdzie u innych to trzeba iść na szkolenie za 5000 zł, to ja zawsze powtarzam, to co u nas macie za darmo, to u innych trenerów kosztuje grube pieniądze, ale mniejsza z tym, to nie o to chodzi. To co tu widzicie, ten proces cały, ten schemat, który gdzieś tam opracowaliśmy na podstawie swoich doświadczeń razem z Magdą, ja często też mówię o tym. My wiedzieliśmy, że to działa, ale nie wiedzieliśmy, że działa tak szybko i to dla nas to było największym zaskoczeniem. I
jaki jest jedyny problem? Problem jest taki właśnie, że wszyscy są wiedzą naszą. Mnie to zawsze tak śmieszy rzeczywiście, bo my wiedzieliśmy, że działa szybko, ale nie, że aż tak szybko. Nie? To było To zaskoczenie. było zaskoczenie. Ale to też pokazuje, że nastały inne czasy. Tak, to wszystko teraz się szybciej dzieje i łatwiej, i prościej, bo to jest też ważne, żeby to dobrze złapać i wykorzystać tą falę, bo jesteśmy teraz na fali wznoszącej i pytanie, czy damy się tej fali ponieść, czy damy się tej fali zatopić. Ostatecznie każda opcja jest dobra, bo też to, co mówił Neville, ja też się pod tym podpiszę. On użył takiego słowa, że to, co tutaj się dzieje, to jest, cytuję dokładnie, szkoła kształcenia w mroku. I my doświadczamy tego mroku. To jest to, co też wam od roku mówimy. Ja mówię, ja Neville'a nie znam, tam przeczytałem 5 stron jego książki i widziałem 3 nagrania Kamila na YouTubie, ale to mi wystarczyło, żeby mieć mniej więcej pogląd na to, co on szerzy. I on o tym używa tego świat cieni, szkoła mroku, czyli wszystko, co tu się dzieje, to jest jedynie taka inscenizacja i my poprzez doświadczanie tego swojego mroku możemy odkryć światło, bo światło to jest tylko, inaczej mrok to jest jedynie brak światła. Tak, ale kochani, pamiętacie ten przykład z lampką oliwną? Ja tutaj lampki teraz nie mam, ale to my jesteśmy taką lampką i to od nas zależy, czy sobie podkręcimy ten ogień, on będzie większy, czy dalej sobie siedzimy i oszczędzamy ten olej. Wbrew pozorom, im bardziej podkręcamy ogień, oleju ubywa, ale przychodzi do nas coraz więcej i więcej tego oleju, jeszcze gdzieś tam z zewnątrz, więc nie ma co, że tak powiem, oszczędzać ani swojego czasu, ani swojego wysiłku, ani swoich pieniędzy, ani swoich no tego, co chcecie zainwestować w tę lampkę, tak? No bo mówiąc o inwestycjach, to nam się tylko z pieniędzmi kojarzy, ale jest absolutnie to, co jest bardziej wartościowe, co wy inwestujecie, to swoja energia przede wszystkim. Czy przewalacie ją na głupoty, czy konkretnie ją inwestujecie w to, co będzie dla was najlepsze i najszybsze. Ja dzisiaj z moją siostrą rozmawiałam, gdzieś tam przy kawie i mówię jej tak, słuchaj, jeśli chcesz mieć wielkie efekty, to musisz robić wielkie rzeczy. Jeżeli chcesz mieć duży zysk, to musisz dużo zainwestować. Znowu, czas, energię i tak dalej. A jak już dużo inwestujesz, tak, swojego zaangażowania, czy swojej też pracy, swojego czasu, to niech to będą konkretne rzeczy, a nie jakieś byle jakie. Znaczy to nie było konkretnie do niej, tylko ogólnie tak rozmawiałyśmy. Bo ja gdzieś tam porównywałam do tej mojej pracy indywidualnej z osobami i ktoś mnie zapytał, czym się różni spotkanie ze mną od spotkania z kimś innym. Ja mówię, no właśnie, jak robią przeciętnie ludzie? Tak? Mają standard pewien, a ja robię 10 razy więcej. Więc o to chodzi, jeżeli chcesz gdzieś mieć efekt, musisz zrobić dużo, dużo więcej niż ty z wczoraj. I każdego dnia jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Więc decyzja należy oczywiście zawsze do ciebie. No, życie składa się z miliarda decyzji, tak? Każdego dnia, dosłownie. Czy chcemy poświęcać nasz dzień, nasz czas na to samo, co wczoraj, tydzień temu, miesiąc temu, tak jak to wielu z was mówi, tak mówi Dispenza. Dispenza mówi tak jak wielu innych mędrców ze wschodu i z zachodu, nieważne. Jeżeli ty chcesz, żeby twój jutrzejszy dzień wyglądał inaczej, to musisz teraz zrobić coś innego. Teraz. Nie za godzinę, nie jutro, nie pojutrze, w tym momencie. Déjà vu to jest dlatego, bo my już to odtwarzaliśmy. Pamiętajcie, to już się wydarzyło, a my to odtwarzamy po raz któryś, dlatego mamy świadomość tego, bo wydaje się nam, że to się już stało, bo tak się stało. To jest dużo piszecie. Co oszczędzanie energii daje energię. Kochani, ale wy nie macie oszczędzać, wy macie żyć pełnią. To tak jakbyśmy mieli 100 w kieszeni i to ja nie kupię sobie śniadania, to ja nie pójdę do baru, to ja nie nakarmię kaczek nad stawem i tak dalej, bo wydam pieniądze. Nie, wy macie wydać wszystko i mieć przypływ. Na tym polega praca z energią. Że wy dajecie z siebie energię i bierzecie też skądś, tak, że jest cały czas przepływ, to jest cały czas
proces. Bo pamiętajcie, że do poziomu 200 mamy blisko 90% ludzi na świecie, a to, co my mówimy, no to dość wykracza poza to 200 i nie dla każdego jest to przystępna wiedza, tak jak nauki Neville'a nie dla każdego są przystępne i No nie każdy zrozumie nie też. każdy nie? zrozumie. Ale i tak dla mnie czego czego bym nie robił, to bym nie brał tego, co mi po prostu pasuje. Mhm. Tylko zobaczył, jak ten całokształt tego, cały obraz, a nie, że sobie wezmę to i mówię, dobra, bo to jest ten jeden z moich ulubionych przykładów tego dziecka, które leży w histerii w supermarkecie na podłodze i mama mówi mu, nie bierz Michałku tego cukierka, bo cię będzie brzuszek bolał. I to nasza mama to jest ta prawdziwa nasza matka, czyli to my, ta nasza dusza, ta nasza wewnętrzna istota i ona mówi, nie rób tego, kochana, nie rób, bo ci to zaszkodzi. A my jak te dzieci mówimy, nie, ja wiem, że on jest dobry i nic mi nie będzie. No i ta matka mówi, no dobra, to jedz. No i brzuszek boli potem. No i potem dziecko albo zrobi znowu to samo, albo stwierdzi, że no to może nie warto faktycznie tego cukierka jeść, może nie codziennie, tylko co drugi dzień ten cukierek. No, tak w prostym zobrazowaniu tego, ale my się wiele nie różnimy od takich rozwydrzonych dzieci i to, co Magda wspomniała też na szkoleniu. Najwięcej takiej energii w sobie mają osoby, które wychodzą ponad to 200. My też mówimy, tutaj nie chodzi nam, żeby kogokolwiek osądzać albo oceniać, bo to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Na pewnym poziomie po prostu patrzę, że wszystko już jest takie jakie jest i takie jakie ma być i każdy jest, zawsze to powtarzamy, na tym poziomie 1000 zawsze, bo każdy jest całością i każdy już jest oświecony jak tylko może być. To nie jest ten po co tu siedzimy, to nie jest po to, żeby jakiekolwiek oświecenie zdobyć. Tak jak ja to mówię, jest przykurzony. Musiałem po prostu tutaj dobrze poczyścić. bawić i fajnie doświadczać, jakkolwiek to dla was będzie wyglądało. Będąc na poziomie 200, nie wykorzystujmy tego, że nie ma dobrze, ani nie ma źle. Bo dopiero możemy to postrzec z poziomu 400, 500, 600, 700. Bo my wtedy widzimy, czym rzeczy są. A nie tak, że wezmę kogoś, zadźgam i nic mi nie zrobią. No, to ogólnie tak. Ogólnie nic nie będzie, ale czy to wpłynie jakokolwiek na to, że twoje życie się polepszy? Rozwój to będzie na pewno, bo wszystko, co robimy, służy naszemu rozwojowi. Ale na pewnych poziomach po prostu przestajemy pewne rzeczy robić. Ja mógłbym też wziąć i wyjść na ulicę i narobić różnych teraz głupstw. I wiem, że nie poniósłbym żadnych za to konsekwencji. Tylko po co? To jest ten paradoks. Jak jesteś w pewnym miejscu, to już w większości rzeczy nie robisz, bo to wiesz, że to nie ma żadnego znaczenia. A skoro nie ma znaczenia, to po co to robić? Bo to też, wiecie, ta skala też jest taka umowna, to jest fajnie się do niej odnosić, fajnie, że to Hawkins zmierzył, to jest naukowo potwierdzone i to jest fajnie. Ktoś się pytał, czemu poziom rozumu jest 400. Poziom rozumu 400 to jest poziom wybitnych naukowców. Te wszystkie odkrycia to są z tego poziomu, ale przekroczenie tego poziomu 400 jest kluczowe, bo tam schodzimy z umysłu i wchodzimy już w czucie. I to jest ta nowa jakość życia. Często my robimy od końca, czyli idziemy właśnie, trafiamy na taką grupę, jedną, drugą, trzecią, idziemy na jakiś kurs manifestacji, za 10 000 na przykład można iść na kurs manifestacji, jak ktoś chce. I manifestujemy. Tylko robimy to od końca, bo najpierw powinniśmy zadbać o wszystko to, co wam dzisiaj powiedzieliśmy. Idziemy od początku, tak jak my jesteśmy nauczeni tego, tylko że ten początek tak naprawdę nie jest początkiem. To już wiecie, że w życiu trzeba wszystko inaczej robić, żeby zadziałało. Wszystko. Wszystko niż cokolwiek słyszałeś od swoich rodziców, czytałeś w książkach, uczyłeś się w szkole. Więc nie szukamy rozwiązań, tylko zaczynamy trochę od czegoś innego. Znaczy to można robić równolegle, tak? Ale żeby mieć świadomość tego, co jest tutaj, teraz i jak to się komponuje ze wszystkim naokoło. I tam był taki komentarz o byłym partnerze, który był fizykiem, którego jego mentor różnych tam doświadczał tych równoległych rzeczywistości. I właśnie o to chodzi. Doświadczajcie, róbcie, próbujcie, testujcie to, co na was działa. Bo to jest ostatecznie najważniejsze, żebyście wy znaleźli tutaj tą swoją prawdę, bo będąc w swojej prawdzie obieracie kurs szybowcem. Jesteście na fali, płyniecie,
bezkolizyjnie, nie musicie walczyć, nie musicie się szarpać, jakkolwiek by to nie wyglądało, bo z mojej perspektywy to może być, mówię, kurde, co on za głupoty wyprawia, ale może dla ciebie to być twój najszybszy kurs, bo pamiętajcie, że to, co macie tutaj doświadczyć, to i tak doświadczycie. Jakbyście nie lawirowali tutaj między tymi rzeczywistościami. Ze swoim sprytnym umysłem, bo wy mówicie, ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. No jak A wiesz, ta to wasza wiesz, mama to mówi, już. mówi Michałku, jak ty naprawdę mało jeszcze wiesz, ale kocham. No właśnie, głupie to dziecko, ale i tak przytulamy. Znaczy głupie, oczywiście, że ono jest mądre, tak, w tym co wie, Na tyle, ale ile takie, może być. no, że takie głupkowate, nieporadne, a i tak kochamy. Pamiętajcie, że sami sobie to wszystko wybieracie, sami sobie tworzycie, sami kreujecie rodziców, sytuacje, okoliczności, wszystko jest tym prawem przyciągania, prawem założenia, wszystko. Więc tutaj nie możecie mieć żadnych pretensji, tak jak polecam nie mieć żadnych autorytetów. No nie musi. Da się nie? wychować dzieci, żeby one nie zapomniały o swoim oświeceniu. Nie traktuj dzieci jako swoje dzieci, tylko traktuj jako niezależne istoty, które przyszły tutaj doświadczać tego, co mają doświadczyć. To też zdejmie z ciebie presję, że ty musisz im teraz czytać same duchowe książki, medytować z nimi. Powiem jeszcze raz. Wszystko okej. Powiem jeszcze raz. Jeżeli mama zadba o siebie, to dzieci nie trzeba wychowywać. I my to widzimy każdego dnia. Ja to widzę u siebie. Mam tak. 2 dzieci i też nie staram się im wklepywać różnych rzeczy do głowy. Po prostu bądźcie przykładem i sami się czujcie tak, jak chcecie, żeby wasze dzieci się czuły i tak będzie. Że nie dziecko naprawiamy, nie trzeba chodzić. Znaczy tak, oczywiście ja tu nie wydaję diagnoz żadnych, ale to, co robi większość ludzi zajmujących się rozwojem duchowym na wysokich poziomach, nie chodzi się do psychologów, nie chodzi się do lekarzy, tylko pracuje się nad sobą i wtedy widzicie od razu efekt. Nie za miesiąc, za rok, od razu. Na dziecku. Zmieniając coś w sobie. Co sprawia, że czyn jest dobry albo zły? Tak w skrócie, tylko ty. Bo ten sam czyn dla ciebie może być dobry, a dla mnie zły, więc wiesz jak jest. Dobrze mieć strategię, dobrze mieć procedury, dobrze mieć podręcznik taki, jak żyć, można powiedzieć. Taką instrukcję, user manual. Mamy instrukcję, jak kupujemy meble z Ikei, jak je poskładać. Słuchajcie, abyście nie mieli instrukcji do mebli z Ikei, no to by wam trochę... to jest świetny przykład. Instrukcja do mebli z Ikei. To by wam trochę dłużej złożyło ich włożenie. Złożylibyście je. Jestem przekonany, że po miesiącu na przykład czasu siedzenia byście je w końcu złożyli. Najpierw montując je i rozmontowywując setki razy, bo ja nawet z instrukcją czasami mam tak, że skręcam całe mebelki, po czym okazuje się, że kurczę, ta pierwsza część, w drugą stronę ją ustawiłem, nie tak, bo nie zauważyłem tego. I trzeba wszystko rozkręcić od nowa. Więc... Ale to jest fantastyczny przykład z Ikeą, bo też zwróćcie uwagę, Ikea ma świetne procedury. Ja kupowałam meble 10 lat temu i porównuję tamte instrukcje, bo jeszcze mam, do instrukcji z tego roku na przykład, to oni idą za każdym razem krok dalej. To jest niesamowite. Tam jest każda śrubka narysowana 1:1, tak? Czyli w realu śrubka i śrubka na papierze mają ten sam rozmiar. Mają pogrupowane te śrubki, mają połączone zestawy w paczki. I my potrzebujemy tego samego. Im lepsza ta procedura, tym nie ma ani strachu, ani zamartwiania się, ani nadmiernego myślenia. To najbardziej lubię. Znika nadmierne myślenie, bo nie ma o czym myśleć. Wszystko jest na papierze, tak? Wszystko już wiemy o sobie. Nie ma zastanawiania się, a co ten facet miał na myśli, że mi to powiedział, co to znaczy, a co ta kobieta miała na myśli, że to zrobiła, a co to znaczy, bo to najczęściej słyszę od was. Czy nie ma gdzieś tam jakiejś złości na swoje dzieci, swoich partnerów, tak? No bo to są nam najbliższe osoby, więc najbardziej to odczuwamy, kiedy gdzieś tam nie gra. Mamy wszystko w instrukcji. Ikea mówi, strona 15, weź śrubkę A, przybij do deski B i masz zestaw, nie? Więc chodzi o coś takiego, żebyście w ten sposób patrzyli na siebie, rozkładali siebie na części odpowiednio je łączyli w zestawy, tak, żeby wiedzieć, co z czym pasuje. Bo najczęściej właśnie jest tak, że my nawet tej instrukcji nie mamy w swoim życiu. Mamy i próbujemy mamy te meble poukładane. Zbić coś, nie? Z desek. Już są porozsypywane, ale bierzemy się na przykład za... Co do czego by tu porównać? Że mamy ten stos mebli taki rozwalony, ale mówimy, dobra, nieważne te meble, one jakoś tam sobie poskładam, same się poskładają, ja teraz
lecę na księżyc na przykład, zbuduję sobie rakietę i lecę na księżyc, albo będę laserami się tutaj wstrzelał. Kolejność, poprawna kolejność dużo wspomaga. Ważne, żebyś pamiętała, żeby patrzeć na siebie, żeby siebie obserwować i wyciągać jak najlepsze wnioski, bo bez tego nie będzie trwałej zmiany. Ja na przykład dzisiaj, jak patrzę na swoich znajomych, takich sprzed 10 czy kilkunastu lat, patrzę i oni wszyscy się jakoś rozwijają. Tak? W moim życiu teraz zostały osoby, które gdzieś tam pracują nad sobą przede wszystkim, czy tak samo tutaj w grupie, jak jesteście, tak? No to jesteście osobami otwartymi, gotowymi na pewną transformację. Jak patrzę na tych swoich znajomych, no to widzę, okej, zmienia się, ale znowu jak szybko się zmienia, nie? Bo na przykład my jesteśmy w stanie w rok gdzieś tam przeskoczyć niebotyczne odległości, tak patrzymy na swoje życie, a tam powolutku. Okej, znaczy jeżeli ktoś wybiera taką drogę, jak najbardziej, ale to co powiedziałam dzisiaj właśnie przy tej kawie, jeżeli chcesz spektakularne rezultaty, musisz włożyć spektakularne wnioski. Ktoś tam napisał wcześniej, że robić albo więcej, albo lepiej. Lepiej to znaczy więcej. Nie chodzi o ilość, tylko więcej robisz, więcej wartości przynosisz sobie i innym. Więc w jaki sposób wybierzesz, nieważne. Chodzi o to, żeby za 5 lat się nie obudzić i nie powiedzieć, przewaliłam 5 lat, albo za wolno się rozwijałam, albo dalej nie ma tego partnera, dalej nie ma tych pieniędzy, dalej nie ma tego zdrowia. Nie? Więc wybierajmy te drogi, które są dla nas najlepsze, ale ten partner, pieniądze, zdrowie, one się będą pojawiać wtedy, kiedy my mamy pełną wiedzę na swój temat. Bo wiemy, skąd się bierze ten partner, albo skąd się bierze brak partnera, skąd się biorą pieniądze, albo brak pieniędzy i tak dalej. Nie ma żadnych zaskoczeń i te rzeczy mogą się same dla nas transformować. Więc musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Bez tego nie pójdziesz. I jeszcze na koniec powtórzę to, co powiedział Rumi. Naszym celem nie jest szukanie miłości, tylko szukanie barier w sobie, czyli posiadanie tej swojej mapy, gdzie ja mam bariery i ściąganie tych barier, bo wtedy wszystko będzie mogło do nas przyjść, nie? Więc tak patrzcie na siebie. Nie czy ja się z czymś zgadzam, czy nie zgadzam, bo my od tego właściwie zaczęliśmy, tak? Czy ktoś mówi ma rację, czy nie ma racji. To jest tylko i wyłącznie nasz osąd, tak? Czyli pryzmat naszego umysłu ściśle związany z poziomem świadomości Hawkinsa. Tak? To, co mówią mi moje głupkowate myśli, to mogę się ocenić na tej skali, gdzie jestem. Taka osoba, której się coś nie podoba, albo osoba, która wyraża swoją niezgodę, bo to o to chodzi, wyraża swoją niezgodę, to jest osoba, która jeszcze po prostu nie zrozumiała siebie. I oczywiście możemy tutaj ładnie tłumaczyć, nie kocha siebie, nie akceptuje siebie, nie rozumie siebie, nie poznała siebie i tak dalej. Jest fajne słowo, krótkie, hejter. Ta osoba po prostu jeszcze tak umysłem walczy, bo musi coś udowodnić, że ten umysł przyćmiewa wszystko inne. Słuchajcie, bo to jest tak, my mówimy, że jesteś średnią 5 osób, które są wokół ciebie, tak, więc tam ludzie zaczynają na przykład, ostatnio usłyszałam, że ja to się odciąłem od swojej całej rodziny, bo oni to są wampiry energetyczne i ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. No to wiadomo, że zaraz i też spotkamy jakiegoś innego tak zwanego wampira. Dobra. Ostatnie zdanie na koniec, bo to, co Żaneta powiedziała, to zacytowała Magdę. Osoba, która jeszcze nie zrozumiała siebie. Pamiętajcie, że w tym najwyższym rozumieniu mrok, czyli ta ciemność jest też boska, bo mrok czy ciemność to jest też, może inaczej, to jest też ta boskość, która jeszcze po prostu tego nie rozpoznała w sobie. To wszyscy składamy się z tego samego, wszyscy jesteśmy tym samym, jesteśmy tą esencją boskości w samym tym swoim rdzeniu. No tak, ale znowu, to tak jak z tym pokochaj siebie, nie? To on też tak, o hejter, taki biedny człowiek tam nie pokochał siebie. Biedny, nie biedny, nieważne. Nie? Jak macie kogoś takiego bardzo blisko siebie, to znaczy, że tutaj trzeba przerobić dużo jeszcze. Ale jak macie tylko tam, że na TikToku się ktoś pojawił, to absolutnie nie ma co brać tego do siebie. Najlepiej nie czytać komentarzy w ogóle. Polecam. Inaczej, zepsułem. Mrok to też światło, które jeszcze nie rozpoznało swojej boskości. O to chodziło. Teraz lepiej zabrzmiało, a nie jakoś tam, nie wiadomo. Dobra, kochani, to co? Jak się dzisiaj czujecie, a może inaczej, jak się teraz czujecie i co bierzecie z tego spotkania
ze sobą. Jedno zdanie, jeden Jedno wyraz, słowo. jedno słowo.